I always come back. He always does. Scott nie rzucał tutaj słów na wiatr i to, czego dowiedzieliśmy się już we FNAF 3 dawno temu, trwa do teraz i będzie trwało jeszcze dłużej, bo William zawsze powraca. Wydaje mi się, że to jest ciągły wątek, który Scott utrzymywał już od samego FNAF 1, albo od 1, albo od FNAF 3. Wątek polegający na tym, że William Afton jest postacią, której nie da się pokonać, która zawsze znajdzie rozwiązanie i sposób ucieczki. Jak bardzo będziesz cisnął, William przeżyje w ten czy inny sposób, no i zawsze powróci. Nie jest ważne, ile ty stracisz, do jakich poświęceń się nie posuniesz, wszystko kończy się tak samo. No i najpierw spójrzmy sobie tak szybko na to, jak to wyglądało we FNAF 1. Bo już od pierwszej gry FNAF jest historią ze złym zakończeniem, bo chociaż gazety wyraźnie mówią, że morderca został złapany, to coś jest nie tak, animatroniki szukają kogoś. Pomimo śmierci wielu stróżów nocnych nigdy nie uda im się go rzeczywiście dopaść, umierają tylko po stronie pracownicy. Wiemy dobrze, że niepoprawna osoba została złapana, jako że William pojawia się we FNAF 3, gdzie niby umiera, ale też nie do końca. Jeśli FNAF 1 opisuje pierwszą wielką ucieczkę Williama, zrzucenie winy na jakiegoś innego pracownika, FNAF 3 pokazuje nam drugą i trzecią. Jak wiemy, William umarł w safe roomie, ale przeżył swoją śmierć. Zginął w Springtrapie, ale Remnant, który sam stworzył, doprowadził do ożywienia go, a potem uwięzienia w pokoju na jakiś czas, bliżej nieokreślony, maksymalnie 30 lat. Ewentualnie zostaje on uwolniony przez Fonduda, a następnie przeniesiony do domu strachu, w którym znowu miał zginąć, tym razem w pożarze. Bardzo możliwe, że protagonista FNAF 3 to Mike, ewentualnie Jeremy, i ta postać postanowiła pozbyć się Springtrapa raz a dobrze, poprzez spalenie go razem z domem strachu i wyglądało na to, że udało mu się to, ale jednak nie zrobił tego. Ludzie spekulowali dużo na ten temat, o co chodzi z tą głową, która się pojawia na ostatniej gazecie we FNAF 3. Mówiono, że Springtrap został zniszczony, jego części pojawiły się na aukcji. Mimo wszystko sam ten pomysł, samo pokazanie Springtrapa na tym zdjęciu nie robi jakiegoś dużego sensu, bo po co? Jeśli to reprezentuje tylko aukcję. Scott powinien pokazać coś podobnego do screenu zakończenia. Jakaś maska Williama bez wnętrzności. Ten ukryty William w rogu nie wygląda jak coś zniszczonego, wyłączonego. Musimy też podświetlić obrazek, to jest jakiś sekret. Coś takiego zupełnie nie wygląda jak po prostu zakończenie historii Williama. To jest taki sekret, że a jednak został, przeżył. Na tym właśnie polega smaczek historii Williama. Scott zawsze robi z tego otwarte zakończenie. Sister Location pokazuje nam, że William przeżył, ale wydaje mi się, że Scott planował to już od samej trójki, że ten screen rzeczywiście miał na celu pokazać Springtrapa, który uciekł, a nie Springtrapa, który został zniszczony, zostawiony na aukcji do kupienia. William uciekł, przebudował się i skorumpował po drodze parę ofiar. Jego nowe ciało dawało mu trochę więcej możliwości. Ta pseudo-czaszka, którą stworzył, na pewno miała na celu ochraniać jego Remnant, także ewentualnie służyć do ataku. Był silniejszy niż wcześniej, zdobył paru sługusów, a następnie ruszył do FFPS-a, wielkiej pułapki stworzonej przez Henry'ego. No i sam William w tej grze jest dosyć podejrzany, bo jak sprawdzić to, co mówił, jest bardzo pewny siebie, wie, że wchodzi w pułapkę, który to zważa, że może Henry zaprasza wszystkich używając głosu Williama, ewentualnie po prostu zaprasza ich na wspólne mordowanie dzieci czy coś takiego, ale tak czy tak William wie, że to wszystko kłamstwo. Ale i tak przychodzi, nie może się oprzeć, żeby nie wskoczyć do tej pułapki, to nie ma sensu za dużo. I wszyscy wiemy, jak się kończy gra. Henry zamyka wszystkich, podpala pizzerię, a potem sam w niej ginie. Razem z Baby, razem z Molten Freddym, marionetką, najwyraźniej też Mike'iem. No i bez Williama, bo jak się okazuje, on jest już daleko. Ludzie zwrócili uwagę na to, że na obrazie ze Crabtrapem jest coś nie tak, bo Baby i Molten są owinięci dookoła przez metalowe rzeczy, a William wydaje się być na zewnątrz, w jakimś lesie czy coś takiego, gdzieś indziej. Fakt faktem, Springtrap znajduje się w zupełnie innej scenerii niż cała reszta. Bardzo możliwe, że nie udało mu się uciec, ale przeżył, bo co jak co wciąż widać dookoła pożar, wciąż stoi w ogniu, który to ogień niszczy Remnant, więc możliwe, że został zniszczony, ale ostatecznie uchronił ten swój Remnant, ostatecznie siedział tam znowu więziony przez jakiś czas. No i przeżyć wiemy, że przeżył. William pojawi się w końcu w następnych grach. Czy pojawi się w Ultimate Custom Nightie? Cóż, community FNAF-a wciąż jest podzielone na ten temat, ale teraz rośnie popularność teorii, że nie. Zawsze była dyskusja, czy to piekło Williama, czy może czyściec Mike'a. I dzięki Help Wanted czyściec Mike'a zaczyna mieć coraz więcej sensu. Sam czyściec polega na tym, że popełniłeś jakiś grzech, niewystarczający, żebyś poszedł do piekła, ale wystarczająco duży, żebyś musiał go odpokutować. Na przykład pod postacią całej tej walki w Ultimate Custom Nightie. No i sam Mike w tej grze robi o tyle sensu, że stróżowanie i te wszystkie animatroniki, które tutaj widzimy, to bardziej broszka Mike'a niż Williama. William nie ma związku z koszmarami, nie był stróżem nosem tak długo jak Mike. No i Mike
przeszedł przez czyściec, wszystko się kończy, Golden Freddy znika w ostatniej cutscence, bo kara się skończyła. Koniec. W takim wypadku UCN to Mike, a z Williamem nie wiemy co się stało. Uciekł z FFPS-a, ślad po nim zaginął. Następne otwarte zakończenie, bo on zawsze wraca, czy Scott będzie robił następną grę, czy nie. Wciąż chce mi tego Williama gdzieś tam w tle, bo jego plot armor jest nie do zniszczenia. Zawsze zostaje nam otwarte zakończenie. Help Wanted jest obecnie ostatnią grą w kolejności. Jej fabuła nie jest jakoś ważna czy wybitna, ale Scott praktycznie dosłownie przyciska tutaj ten mem z Williamem. William pojawia się znikąd, czyli przeżył. No i kiedy wydaje nam się, że go zniszczyliśmy na dobre, pojawia się ten strasznie niejasny ending. William znowu przeżył, gdzieś uciekł. Sama gra nie jest jakoś ważna w kanonie, to taki spin-off, ale jeśli cokolwiek pokazuje, to to, że William jest niepokonany, a Fazbear Entertainment to jeszcze większe śmiecie. Tworzy bardziej oczywistą ucieczkę dla Williama niż to, co się działo w FFPS-ie. Chcę jeszcze zwrócić uwagę na to, co parę osób pisało w komentarzach. William jest w piekle Ultimate Custom Night'a i my, składając go do kupy w Help Wanted, uwalniamy go z piekła. Oczywiście mogłoby mieć coś takiego sens, ale jest tutaj jedna wielka luka, kolejność wydarzeń. Idąc chronologicznie jedno wydarzenie za drugim, wiemy, że Silver Parasol dostali części z Freddy's. Zeskanowali je do gry. Gdy zeskanowali wystarczająco dużo części, pojawił się w grze błąd, pojawił się William, Glitch Trap. I to nie był Glitch Trap rozwalony na części, którego musimy złożyć. Nie. William był całkowity od samego początku. Nie musieliśmy go składać, po prostu nawiedził sprzęt. Dopiero później, kiedy dziewczyna od kaset chciała go zniszczyć, rozbiła kod na kawałki i porozrzucała Williama po grze. W nadziei, że nigdy nie zostaną te części znalezione, a jeśli już zostaną, to William zostanie pokonany. Także nie ma czegoś takiego, że my powoli wyciągamy Williama z piekła. Nie. On już wcześniej był w Help Wanted, wcześniej był całkowicie złożony do kupy i przywracamy go tylko do poprzedniej formy, co raczej jest następną rzeczą, która świadczy za tym, że w UCN jest Mike, a nie William. William musiałby z UCN po prostu uciec do Help Wanted przez Silver Parasola bez żadnego problemu. Także obecnie FNAF kończy się w ten sposób, że William tak czy tak uciekł. Ale istnieją dwie drogi ucieczki i o tym sobie jeszcze porozmawiamy na jakimś innym odcinku, bo jak już mówiłem ostatnio, istnieje teoria, że Glitch Trap to już nie jest William, a Jeremy lub Tape Girl. William zdążył uciec już znacznie wcześniej. Póki co jednak tylko teoria i to tyle na dzisiaj. Dziękuję wam za oglądanie, powiedzcie mi co wy myślicie na temat Williama, na temat tego, że zawsze uciekał, czy przekonuje was wersja, że w UCN jest Mike i tak dalej, czy macie jeszcze jakieś inne spostrzeżenia, jest na pewno dużo tematów, a więc zapraszam do jakiejś dyskusji w komentarzach.